Cześć, w dzisiejszym odcinku mam do pokazania Volkswagena ID.3, a będę rozmawiał o nim z właścicielem Maćkiem. Cześć Maćku. Dzień dobry, cześć. Na początek mam dla Ciebie mały prezent, to jest tutaj uchwyt telefoniczny do samochodu marki Montis. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Jaka to jest wersja? Czy przedliftowa, poliftowa, jaki rocznik? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest samochód, który z zewnątrz prezentuje się jako przedliftingowy. Aha. Jest to samochód z roku 22, natomiast Volkswagen dokonał przed liftingiem pewnych drobnych usprawnień, które są widoczne tak na zewnątrz, jak i wewnątrz auta. I do nich należy to, że zdjęto nalepkę z tylnego słupka, czyli ze słupka C. A w środku jest tapicerka, która później trafiła już do seryjnej produkcji, ale w innym kolorze. Ta jest jasna. Czyli można powiedzieć, że taka przejściowa wersja, tak? Trochę. Tak, Volkswagen kilka rzeczy usprawnił. Ale wiem, że tu są różne wersje wyposażenia, tak? First, tak? First Plus i First Max. Tak? To Dobrze. były pierwsze edycje, później Volkswagen to zmienił. To jest wersja ze środkową baterią, Mhm. Czyli jaką? czyli 58 kWh netto, ale która to jest wersja Pro Performance. Aha, czyli już są Ale- zupełnie inne nazwy, tak? Potem. Tak, było Pro Performance i Pro Plus. A jakie mamy tutaj koła, profil? Koła są 18. Po tym można poznać wersję wyposażenia. Nie wiem, czy dobrze Tak, są myślę. 19 i 20 jeszcze. Okej, samochodzik się fajnie prezentuje. Trochę może przypomina z przodu e-Golfa, prawda? Bo to jest w zasadzie następca. Dobrze mówię? Myślę, że to chodziło bardziej o to, że w ogóle ID z numerem 3 przypominał Golfa, czyli był klasycznym kompaktem. Jest od Golfa zarówno szerszy, dłuższy, jak i wyższy, co jeżeli postawi się Golfa obok, w szczególności widać. Tu chyba jest płyn chłodzący, tak? Po lewej, dobrze mówię? Jest. I wygodny wlew do płynu do spryskiwaczy. Aha. I tam jest akumulator zwykły? Nie. Akumulator zwykły jest Aha, tu. widzę, teraz widzę, tak. Czyli tu właściwie już trudno by było nawet upchać takiego franka, nie? Nawet jakby były jakieś możliwości do kupienia, to chyba nie bardzo tutaj w tym przypadku. Tak. Ciekawe jest to, że Volkswagen zrezygnował też z pneumatycznych podnośników klapy przedniej. To się stało też we Golfie. I jaki tutaj mamy port ładowania? CCS 2. I typ 2. Typ 2 z wygodnym Czyli w tej haczykiem chwili do... już standard to jest w tej chwili, tak? A szybkość ładowania jaka jest? Ten samochód oferuje maksymalnie 115 kW. Jest to raczej wartość teoretyczna i trudno osiągalna z tą baterią. I krzywa ładowania pewnie też się szybko zmienia, tak? I nie jest zbyt korzystna dla tego modelu. Ona została poprawiona w najnowszej edycji ID.3, gdzie jest także dostępna możliwość podgrzania baterii przed ładowaniem. Ten samochód nie ma takiej opcji i zimą jest to w szczególności dokuczliwe. Praktycznym rozwiązaniem, jednym z moich ulubionych, jest kamera cofania, która jest schowana pod znaczkiem Volkswagena. Tak jak to było zaczerpnięte chyba z modelu Arteon. To, co jest ciekawe, to Volkswagen się uwstecznił na tym polu i modele 4, 5 i 7 mają kamerę już ukrytą przy tablicy rejestracyjnej. Aha. Mam taką prośbę, propozycję, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka, powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje, lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Kontakt jest w opisie pod filmem. Volkswagen ID.3 to elektryczny kompakt segmentu C, produkowany od końca 2019 roku do chwili obecnej. W 2023 roku był lifting modelu, z zewnątrz delikatny, za to wewnątrz dość poważny. Między innymi nowsze oprogramowanie podnoszące wydajność systemu i możliwość zdalnej aktualizacji. W środku zamiast 10-calowego ekranu jest 12-calowy. Podwójna podłoga bagażnika oraz ogólnie wizualne zmiany w wystroju kabiny. Od 2024 roku jest produkowany wariant wyczynowy GTX. Parametry wersji standardowych: silniki od 150 koni mechanicznych 275 Nm do 204 koni mechanicznych 310 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę. Przyspieszenie w zależności od silnika od 7,3 do 9,6 sekundy do setki.
Baterie występują w pojemnościach od 45 do 77 kWh. Zasięg według WLTP od 352 do 558 km w zależności od baterii. Aktualna cena w zależności od wyposażenia i baterii zaczyna się od 145 tysięcy złotych, a kończy na absurdalnych 230 tysiącach złotych za wariant GTX. Otwieranie, tradycyjne klamki. Otwieranie jest zbliżeniowe, że możemy zarówno otworzyć chwytając za klamkę, ale kiedy zbliżamy się do samochodu, on się samoczynnie otworzy. Okej, teraz drzwi jakie tu mamy. No, twarde, tak? Twarde, trochę miękkie. Co się Częściowo. zmieniło w face'owej wersji? Tak? Tak, że jest już to miękki materiał u góry. Bardzo doceniam natomiast design w ogóle tego samochodu, bo on jest naprawdę nowoczesny. Zwróć uwagę na te przytłoczenia, które są jakby od linii palców. No tak, faktycznie. Dobra, dalej jedziemy. Tu twarde, tak? Butelka to chyba nie za bardzo tu wejdzie. Jest na nią pewnie inne miejsce. No i typowa regulacja. No faktycznie wygląda tak nowocześnie na pewno i estetycznie. A jeżeli chodzi o siedzenia, to regulacja widzę jest ręczna, tak? Tak, regulacja elektryczna z pamięcią dla 2 kierowców i z masażem jest w wersji sportowej tych siedzeń. Trochę inaczej wyglądają, mają zintegrowany zagłówek. A siedzenia, to już tu kawałek jechałem tym samochodem, to wydają się twarde, ale Maciek mówi, że są wygodne na trasie. Tu widzę jest trzymanie boczne takie nawet dosyć solidne. No i tak, kierownica wielofunkcyjna. A regulacja kierownicy jest we wszystkich płaszczyznach? Tak, regulacja kierownicy we wszystkich płaszczyznach. Taka solidna, czy... Można znaleźć bardzo wygodną Można pozycję za kierownicą. Przyciski na kierownicy są dotykowe i pojemnościowe. Aha, to raczej minus, nie? Wszyscy mówią, że minus. Ja bardzo lubię te przyciski z uwagi na to, że można po prostu regulować nimi przejeżdżając palcem, tak jak się robi to po ekranie telefonu. Z tą różnicą, że tutaj jest haptyka, czyli jest informacja zwrotna do palca, że coś zostało naciśnięte, bo można to poczuć. Head-up display to nie ma, tak? I jest? Jest? Najbardziej head-up display. A, czyli tam masz pewnie potwierdzenie też, tak? Wciśnięcia czegoś, czy nie? W zakresie tempomatu adaptacyjnego tak, natomiast pozostałe informacje ze sterowania mediami to wyłącznie na ekranie środkowym. Tu jest też dosyć twarde. Mamy tutaj 2 wyświetlacze, jeden taki malutki przed kierowcą. Co my tutaj mamy na nim mniej więcej? Tak, jest jeszcze head-up display, tylko że mamy dzień bardzo słoneczny. W tej chwili jest ekran powitalny i to, co ledwie widać na nagraniu, jest bardzo dobrze widoczne dla kierowcy. Kodczyk ze znaków plus wskazówki nawigacji 3D. A co mamy tu na tym wyświetlaczu? Podstawowe informacje w zakresie jazdy, czyli prędkość, odczytany znak. Dość uboga możliwość personalizacji tego. Ale tu są faktycznie te takie najbardziej potrzebne, tak, w czasie jazdy informacje, a wszelkie inne to oczywiście tutaj na tym dużym wyświetlaczu. Ile to jest cali? Chyba z tego co czytałem w polifcie 10,5 cala. Nie wiem, czy tutaj To taki... w poliftowej wersji jest 10,5 cala, to jest 7 albo 7,5 cala. Ale i tak wygląda to na duże. Teraz ciężko mi powiedzieć, z których map korzysta Volkswagen. Mapy są dokładne. One zostały zmienione w wersji poliftowej, także przypominają wyglądem bardziej stylistyką mapy z Google'a, nie? właśnie z Apple'a. Z Apple'a. Tak, takie bardzo minimalistyczne. Sam odczyt jest bardzo wygodny i korzystając z nawigacji Volkswagena mamy też te same informacje prezentowane w head-up displayu w zakresie wskazówek nawigacji. Jeżeli korzystamy z zewnętrznych dostawców systemów nawigacyjnych, to w head-up display nie będzie wyświetlał tych informacji. Cóż tu mam? A, tutaj widzę, że jest klimatyzacja, ogrzewanie też pod ręką. To jest fizyczne przyciski, czy też Wszystkie dotykowe? przyciski są dotykowe. Tak sobie to wymyślił Volkswagen. Poza tym, że w tej wersji nie są one podświetlane w nocy, co jest dużym mankamentem. A no tak, to fakt. A biegi, to znaczy biegi, kierunek jazdy, gdzie tutaj? Tak. Jak w Trabancie, czyli z tej strony.
Co tutaj mamy? Włącza się tutaj, tak? Właściwie się nie włącza, Nie bo włącza. samochód uruchamia się automatycznie po zajęciu pozycji kierowcy, zapięciu pasów i wciśnięciu pedału Czyli- pauzy. Tak jak nie przymierzając w Tesli, tak? Tak, więc nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w zakresie uruchamiania auta. Podobnie jest z jego wyłączeniem. To, czego nie zobaczymy za dnia, czyli samochód ma bardzo przyjemne oświetlenie nastrojowe, które jest regulowane z pozycji menu. Jest kilka predefiniowanych opcji, natomiast każdą z nich można sobie dostosować jeszcze indywidualnie poprzez taki mikser. Menu widzę jest proste, ale przejrzyste. Tak. A ja słyszałem, że były na początku duże problemy, tak? Z tym oprogramowaniem w ID3. Dosyć długo chyba, zdaje się, w tej przedliftowej wersji. Czy to już zostało poprawione? Tak, w tej chwili on dysponuje wersją oprogramowania 3.5. To jest wersja stabilna, aczkolwiek jego działanie jest dosyć powolne, jeżeli chodzi o reakcję. I długi czas też uruchamiania systemu przy pierwszym uruchomieniu samochodu, na przykład rano. A takie rzeczy jak ustawienie klimatyzacji, czy tam ogrzewania przez jakąś aplikację, coś takiego tu jest? Jest to dosyć rozbudowane, można samochód sobie schłodzić lub ogrzać. W przypadku ogrzewania ogrzewane jest także kierownica i oba siedzenia przednie Przez aplikację. Tak. przez aplikację. I oczywiście można na pewno ustawić tak, żeby się ładował tylko do 80%? Można, to jest to, co jest dosyć irytujące, to Volkswagen przy każdym uruchomieniu samochodu, jeżeli nie ma się tej opcji włączonej, przypomina o tym, żeby to zrobić. Tak. A te wszystkie funkcje bezpieczeństwa jakieś, to oczywiście te co obowiązkowe to na pewno są, tak? Ale jak sprawuje się na przykład linia trzymania pasa? Wszyscy asystenci, którzy są w ogóle też możliwość ich jest konfigurowania ze strony tutaj opcji. Można to robić zarówno poprzez wybieranie poszczególnych funkcji z menu obrazkowego, ale także są prezentowane jako lista. I dobrze to działa? Dobrze działa. Samochód bardzo fajnie ma to rozwiązane, nie ma takich fantomowych zachowań jak przy niektórych, jak Tak się użytkownicy ładnie trzyma Tesli na środkiem, przykład. tak? Nie jeździ jak pijany od lewej do prawej. Tak, nie? aczkolwiek to jest tylko w tej wersji wyposażenia, jest to tylko wspomaganie dla trzymania pasu, a nie zachowanie tego pasa. Apple CarPlay działa w formie bezprzewodowej, jeżeli chodzi o Android Auto nie wiem, bo nigdy nie miałem urządzenia, z którym kablowo. mógłbym sparować. Chyba kablowo. Jakieś tutaj USB, gniazdka, coś. Co my tu mamy? Mamy- Tu jest taki schowek, widzę, siateczkowy, tak? Na jakieś takie właśnie papiery. Mamy dwa uchwyty na napoje. Tak. A tutaj jest chyba ładowarka indukcyjna? Ładowarka indukcyjna do telefonu. W tej pozycji nie ładuje, można przechowywać telefon. Ładuje natomiast w tej pozycji. Aha. Też z takim wygodnym dostępem. Też dobre rozwiązanie. Tu widzę jest chyba jakiś schowek, tak? Większy. Tak, pod roletą jest schowek, jest on dosyć pojemny. Jeszcze Się otwiera? zorganizowany z taką przegródką. No, pojemny, faktycznie pojemny. Podłokietniki są osobne, tak? Ale takie trochę szczątkowe. Nie wiem, jak to się sprawuje w czasie jazdy. Jest to bardzo wygodne. To ma nawet nazwę, fotele kapitańskie. Aha. No tak, faktycznie. Jakby nie było. Wygodne jest to, że można ustawić pod swoje potrzeby. A gniazda USB, bo w końcu chyba nie spytałem. Tutaj Z przodu tak? są dwa i z tyłu są Zwykłe, dla pasażerów tak? dwa. Typ A, tak? Typ C. C. Fajnie, że Volkswagen tak. to rozwiązał nowocześnie, że nie ma już tych starych gniazd typu A. Plus gniazda te zapewnia chyba dostęp energii 30 W. To jest szybkie tak. ładowanie dla telefonu. No i tak tutaj, co tu jeszcze mamy? Lusterko jest pewnie zwykłe, tak? Czy fotochromatyczne? Fotochromatyczne. Ciekawe jest to, że możemy sterować także oświetleniem zbliżeniowo, nie musimy dotykać. No elegancko to wygląda. Szkoda, że szyberdachu nie ma. W jakiś tam... mówiłeś. Tak, jest dostępny w wersji jako opcja
Do każdej praktycznie teraz wersji już jest w hybrydach dostępny. Ale z tego co mówiłeś, to wtedy samochód był 4-osobowy, tak? Jakieś takie kombinacje? Było tak przy poprzedniej wersji Volkswagena ID3 rzeczywiście, że samochód był zbyt ciężki z tym dachem i wówczas jego dopuszczalna masa całkowita byłaby przekroczona chyba, jeżeli chodzi o parametry homologacyjne i stąd też był 4-osobowy. W tej chwili każda wersja jest 5-osobowa. No i dobrze. Co tu mam jeszcze? Jakąś Schowek. No takiej standardowej wielkości. Niepodświetlany i nieklimatyzowany. A ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie kierownicy, takie rzeczy? Tak, są siedzenia ogrzewane i jest też ogrzewanie kierownicy. Dostępne jest albo z poziomu tego menu, gdzie możemy sobie wybierać poziom grzania, lub też można wydawać komendy głosowe. Ale w tej wersji wciąż to nie jest dopracowane i raczej nas asystent nie zrozumie. Tak, podświetlone, tak, samo się włącza, ok. Teraz zobaczymy sobie tył. Tu chyba wygląda analogicznie, prawda? Też twardo, trochę miękko, twardo. Na nogi widzę nawet sporo jest miejsca, tak? Jak na taki samochodzik. Plus do tego jest płaska podłoga z tyłu. I też widzę, tu jest USB. Też 2 USB-C. Gazetownik, tak. Siedzenie, kanapa jest podobnej jakości, podobnej wygody. Isofixy są, widzę. A dzielona jest jak? 1/3, 2/3. No tutaj są przede wszystkim uchwyty, tak, na kubki. Przebicie do bagażnika. Kieszonki na smartfona dla pasażerów podróżujących na tylnej kanapie. Siedzi się wygodnie. Jest dosyć wysoka podłoga, ale jeszcze tak znośnie. Nie mam kolan pod brodą. I miejsce na stopy też jest. Tutaj nawet sporo miejsca. To jest ustawiony fotel do Ciebie. Tak, czyli na tej 1,77 m wzrost. Czyli tu jeszcze spokojnie jest na 4 palce miejsca. To jest dobrze. Tu jest dosyć miękko, także też kolanem się nie uderzy w jakiś plastik. Oświetlenie LEDowe widzę tu u góry. I właśnie płaska podłoga. Już z tyłu ogrzewania nie ma siedzenia, nie? Nie ma. I nie ma też kanałów nawiewu z tyłu. I widok tutaj z tyłu naprzód. Jeżeli chodzi o głowę, to jeszcze jest tutaj miejsce przy moich 1,76 m na 2 palce. 2, tak, nie 3, 2. Więc tak chyba do 1,80 m to jeszcze jest spokojnie. Teraz zobaczymy sobie bagażnik. Otwiera się normalnie, tak, bez... Nie ma elektrycznych wersji? Czy są? Nie. Nie ma. ID3 nie ma. A wiesz, jaka jest pojemność jego? Duża. Duża. Dobrze, sprawdzę i napiszę tutaj. A teraz zmierzymy sobie tradycyjnie w centymetrach, jak to wygląda. Na szerokość. Ile tam widać? 100. 100. No to tak To Niemiec projektował. to typowo. Nie? Tak. Na głębokość. No można powiedzieć, że 84,5 tak w porywach. Nie wszędzie. A na wysokość do rolety? 55. 55. No to nie jest aż tak źle. Trzeba by to przeliczyć. No, Nieźle. tak jak mówię, Volkswagen potem podam. oferuje w tym modelu także podnoszoną podłogę. Ten model tego nie ma. Aha. Czy to w poliftach dopiero właśnie było? Nie, już wcześniej to było. Zawsze w Volkswagenie była to opcja. Tu widzę lampka, tak, jakieś... A to do czego są? Takie haczyki transportowe, tak? Transportowe. I tutaj nic już nie ma, tak? Czy co tu jest pod spodem? Malusieńki Aha, jeszcze taki schowek. malusieńki schowek. Na kable nie za bardzo, ale gaśnica, tak, i tego typu rzeczy. Po co gaśnica w samochodzie elektrycznym? No nie, Wiesz może? no podobno jest bardzo potrzebna. Nie? Teraz pojedziemy sobie kawałek, zobaczymy jak kamera cofania działa. Kamera cofania jest wysokiej jakości. No tak, dosyć. Może nie tak bez szału, ale
ale wystarczającej. I nie ma tu 360 takich rzeczy, nie? Nie, w tej wersji wyposażenia nie ma. A w ogóle są? W ogóle jest dostępna 360, jeszcze taka tylna kamera, która daje takie wrażenie, że się wychyla. A tu Można pokazuje je- czujniki, tak? Po Tak, lewej. można jeszcze zrobić szerokokątny widok. Aha, się przydaje przy cofaniu z parkingu. Powiedz mi, Maćku, jak to się stało, że jeździsz tym samochodem? Wiem, że to nie jest pierwszy elektryk, tak? Nie, pierwszy był Nissan Leaf drugiej generacji, Aha. którego bardzo nie lubiłem. No proszę, tak Wydawał raczej się, chwalą tak, przez... no, wydawało się, że to będzie fajny samochód. On też ogólnie samochód, przynajmniej z wyglądu zewnętrznego, dopracowany bardziej, dużo ładniejszy. Ale to jakoś kompletnie ten samochód nie pasował, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się go prowadziło. On był jakiś taki miękki. I względem pierwszej generacji Nissana Leaf miałem wrażenie, że jest taki uwsteczniony. Te wszystkie takie futurystyczne elementy, które były w Nissanie Leafie, nagle po prostu w drugiej generacji postanowiono, że ich nie będzie. No tak, wyświetlacz chociażby Wyświetlacz taki analogowy elektronik, bardziej tak. potem. I to było w ogóle dziwne i też bardzo prymitywny system multimedialny. Te przyciski klimatyzacji te same co w jedynce, prawda? Właściwie wiele rzeczy było to same. I jakoś tak nie lubiłem tego samochodu. Ale wiem też, że masz drugi, tak? Tam zdaje się to był jakiś niewypał, tak? Opel. A, Opel Corsa elektryczny, no akurat wyjątkowy pech z tym konkretnym egzemplarzem. Znajomy ma z tego samego rocznika właśnie Opla Corsa elektryczną, jest bardzo zadowolony. Po prostu taki egzemplarz się Taki trafił. egzemplarz się trafił niestety. A przed elektrycznymi czym jeździłeś? Volkswagenem Golfem 7 generacji, którego kochałem, to był mój ulubiony samochód. Stąd też chyba, wiesz co, jak się przesiada z Golfa do Nissana, to chyba musi być to odczucie takiej przepaści, że coś jednak nie gra, Aha. że czegoś brakuje. No a tak wracając do tego samochodu, jeździsz nim od nowości, prawda? Tak jak Nissanem, tak. Ile przejechałeś kilometrów do tej pory? 51 000 Aha, czyli to jeszcze tak... w 2 lata. Domyślam się, że raczej chyba się nic nie działo w tym czasie, prawda? Czy miałeś jakieś naprawy, nie wiem, gwarancyjne jeszcze, czy... Miałem dość ciekawą usterkę, która powodowała, że blokowało się sterowanie szyb. Zazwyczaj, kiedy było wilgotno lub mroźno, co było dosyć taką niezbyt ciekawą usterką, jeżeli chciało się na przykład otworzyć szybę i pobrać bilet autostradowy albo parkingowy. Trzeba było wówczas, żeby ponownie można było otwierać w ogóle i sterować szybami, trzeba było rozpocząć od nowa procedurę startu samochodu. To nie... Więc pobieranie biletu przy bramce, jeżeli chodzi o parking czy autostradę, nie jest dobrym miejscem, żeby wykonać ponownie procedurę startową. Czyli to nie była jakaś wielka usterka, ale upierdliwa dosyć. Tak, została przez Volkswagena usunięta, wymagał wymiany cały panel sterowania, który jest właśnie w podłokietniku drzwiowym tutaj po stronie kierowcy. I nic więcej? Nie, nic więcej się nie działo. Nic się więcej nie działo. No i to w sumie nieźle. Mówiłeś, że to jest bateria 56, zdaje się, tak? 58 58 netto. Na ile to tak mniej więcej wystarcza w mieście, na takich drogach jak tutaj, albo na autostradzie czy na SC? To, co udało mi się osiągnąć, to było zazwyczaj około 350 km. On po ładowaniu wskazuje 426, ale te 350 jest tą wartością, do której ja się przyzwyczaiłem. Na jakiej drodze? Bo to jednak różnice są duże. Tak naprawdę w tym stylu, którym ja jakoś tak, czyli trasa, miasto. Czyli taka średnia. No dokładnie, bo jeżeli patrzymy na prędkości autostradowe, to byłoby jeszcze mniej. No tak. Ale pewnie po takich drogach, jak w tej chwili jedziemy, to udałoby się może nawet te 400 osiągnąć, prawda? W mieście myślę, że tak. Albo w mieście, tak. No i właśnie to tutaj te mity takie, że to jest samochód w koło komina, jakby ty tutaj troszeczkę je
obalasz, tak? Bo ja słyszałem, że dosyć sporo jeździsz w trasy tym samochodem. Tak, to było jedno z założeń, dla których bardzo chciałem zmienić z tego Nissana Leafa, bo to był samochód, który się w trasy kompletnie nie nadawał. Mi się przegrzebała bateria, Z uwagi na powolne ładowanie, przegrzewającą się baterię, też złącze Shademo, które jest powoli wycofywane. To był samochód, który był dużym wyzwaniem, żeby jechać gdzieś w trasę. Leafem dało się jechać w trasę, jeżeli zamierzało się ładować raz. Jeżeli już to było dwa ładowania, to było już odczuwalne. A w tym modelu są jeszcze inne wielkości baterii. Możesz powiedzieć jakie? Pamiętasz? Początkowo była oferowana bateria 40 kWh netto. Ona była tylko dosyć incydentalnie w ogóle dostępna w Polsce w wersji Pure tego samochodu i jest bardzo mało egzemplarzy, które ma w ogóle tą baterię, więc jest bardzo rzadko spotykanym. I z największą baterią, która była 77 kWh, a teraz dla wersji GTX jest 79 kWh. No i tam to może nawet i do 500 dochodzić kilometrów, tak? Zasięgu? 550 chyba nawet. Nawet, no proszę. A jakie masz zużycie w trasie, w mieście? Powyżej 18, do 18,5 to jest Aha. takie moje średnie rzeczywiście. A to nie jest mało, prawda? Nie, to nie jest mało. Można zapewne jeździć oszczędniej, ale przy tym użytkowaniu, w jaki sposób ja użytkuję, raczej chyba jest to dla mnie nieosiągalne. Sam jestem ciekaw, jak to by było przy tym poliftowej wersji tego Volkswagena ID.3, gdzie jest inny silnik, bo tam jest silnik, który jest podobno bardziej wydajny, jeżeli chodzi o zużycie. A tu nie spytałem o silnik, tu jest ten 150 koni czy 204? 204. 204. A na co dzień gdzie generalnie ładujesz? Ja nie mam ładowania w domu zapewnionego, więc ładuję wyłącznie na publicznych stacjach. I tak zawsze było. Aha, czyli to jest następny mit, który obalasz, tak? Że się nie da mieć samochodu elektrycznego, jak się nie ma własnego gniazdka. To znaczy, że da się żyć. Da się żyć, tak. Znaczy może nie jest to full komfortowe, tak? Ale Zimą jest to dość trudne, bo wymaga po prostu większego planowania. Zimą ten zasięg też szybciej się kurczy. Ale i koszt jazdy niestety jest spory, prawda? Jeżeli się ładujemy na publicznych ładowarkach, to tak mniej więcej jakby dieslem jeździć. Tak, ale zamieniłbyś komfort jazdy samochodem elektrycznym na diesla? Nie. No nie. właśnie. No to też miało być takie pytanie, czy jeszcze byś kiedykolwiek zamienił na spalinowy samochód tego elektryka? Patrząc w ogóle na moje potrzeby, tyle ile potrzebuję jeździć, to chciałbym mieć samochód z większą baterią. I myślę, że gdzieś faktycznie ta w granicach do 80 kWh to już jest całkowicie wystarczające i chyba w sumie tyle, więcej nie potrzebuję. No, do szczęścia. Tym naprawdę się jeździ super, to jednak kto nie jechał, albo no jasne, tam na jakichś testach to jest trochę za mało pojechać, prawda? Ale jeżeli ktoś pojeździ, no nie wiem, chociaż tydzień takim samochodem, to jest taka jazda premium, można powiedzieć, prawda? Teraz prędkość ładowania, to już zdaje się mówiłeś, że jest do 115, jeśli się nie mylę. kilowatów. Teraz dla tego samochodu w wersji po faceliftingowej jest chyba 135 i dla wersji GTX 175. Dla tej z większą baterią 79 kWh. A prądem przemiennym to jest trzyfazowe, tak? Tak, ale ograniczone do 11 kW. Ja się bardzo dziwię, że Volkswagen nie zapewnia 22 kW. Ale to na całej platformie MEB. Wszystkie modele Volkswagena mają 11 kW. No mnie by to wystarczyło. Ja w sumie się ładuję tylko z gniazdka 230 jedną fazą. Nawet, Czyli masz duże straty na ładowaniu. no może tak, ale to i tak prąd jest tani, 80 mniej więcej groszy na nocnej taryfie, więc To znaczy, że nie masz taryfy dynamicznej. tak, nie mam, broń Boże. Fotowoltaiki też nie ma. A jeżeli chodzi o SOH, może wiesz, jakie jest w tej chwili w tym samochodzie po tych 50 000? Nie mam zielonego pojęcia i w ogóle jakoś mi to umknęło, żeby przy ostatnim przeglądzie serwisowym zapytać o to.
Myślę, że odczuwalnie, tak jak patrzę po relacjach innych użytkowników, on traci do 10% w pierwszych 3 latach i jest to spadek znaczący, on potem się wypłaszcza. Więc myślę, że 10% już gdzieś jestem blisko tego. No tak, to w pierwszym roku chyba najwięcej zawsze ubywa. Co jest dziwne właściwie, bo przy samochodzie, który jednak zarządza w efektywny sposób temperaturą baterii, bo on pozwala na przecież jej chłodzenie, to oczekiwać można było niższego spadku. I to jest chłodzenie cieczą baterii? Ciekawe pytanie, bo nie wiem. A nie wiesz. A w sumie takie nie aż tak istotne. Ważne, że jest chłodzona. Jest chłodzona, no z tym podgrzewaniem baterii to wiem, że te wersje z dużą baterią po faceliftingowe mają też możliwość dogrzania baterii sterowaną przez kierowcę, czyli jeżeli planujemy ładowanie na trasie, to albo jeżeli korzystając z map dostępnych w systemie nawigacyjnym tutaj producenta, to nam automatycznie dogrzeje, ale możemy też wyzwolić ręcznie. Czego ten model niestety nie oferuje. Jakbyś miał tak wymienić ze 3 zalety i wady tego samochodu, a masz też porównanie z poprzednimi. Największą zaletą jest to, że to jest Volkswagen. Tak? Tak, to znaczy, że to chyba zrozumieją tylko użytkownicy Volkswagenów, że to jest ten specyficzny dźwięk zamykania drzwi, to jest to spasowanie wszystkich elementów, to jest to wykończenie, które choć tutaj wydaje się, że to są twarde plastiki, to jednak jest to akceptowalne i miłe dla oka. Z ergonomią trochę pojechał Volkswagen nieco dalej i ten samochód ergonomicznie może być trudny dla tych, którzy są przyzwyczajeni do ergonomii Volkswagena, gdzie mają pokrętła, przyciski, tutaj wszystko jest na dotyk. Mi to odpowiada, ale rzeczywiście może być dużym wyzwaniem dla tych, którzy są przyzwyczajeni do tego, że od zawsze było coś domeną Volkswagena, właśnie ergonomia. No a dalej? Na ten w ogóle konkretny model przyszło długo czekać. Volkswagen długo go dopracowywał i pomimo, że te egzemplarze z tej edycji First Edition rzeczywiście miały wiele mankamentów, to one były głównie w zakresie oprogramowania. Mimo wszystko uważam, że to jest dopracowany samochód. Pod względem tych wszystkich właściwości jezdnych. Dużą Friday, to już jest 3. zaleta, daje też napęd na tylną oś. A no tak, to prawda. A tak, a jakieś wady? Może tak, najpierw ty, a potem może ja coś powiem. No, z wad to oczywiście oprogramowanie. To jest to chyba, w czym Volkswagen jeszcze mocny nie jest i pewnie to jest przyczyna, dla której Volkswagen zdecydował się tak duże pieniądze zainwestować w Riviana, żeby być może to oprogramowanie dopracować, albo w ogóle, żeby całkowicie od początku opracować no, pewnie następny model elektryczny. Dla mnie on jest taki troszeczkę za sztywny, tak muszę powiedzieć. Znaczy, że nie miałeś nigdy Golfa. Tak, nie miałem, w ogóle nie miałem niemieckiego samochodu, jakoś tak mnie nie ciągnie. I tak mi się wydaje, że on jest nie aż tak dobrze wyciszony. Prawda? On jest tak trochę porównywalnie do mojego. Wiem, że w ogóle chyba w opcji tej którejś wyposażeniowej jest tak, że rzeczywiście trzeba dopłacić za te dodatkowe wygłuszanie szyb bocznych. I teraz się zastanawiam, czy on to ma i nie wiem. No tak. To możliwe. Ja generalnie tutaj słyszę to, co u mnie, czyli koła raczej. Jesteśmy na zimowych, no nie? Oponach. No tak. No tak. U mnie też jest dużo głośniej na zimowych. I chyba jest trochę głośniej niż tutaj u Ciebie, ale tak porównując do innych elektryków, to mi się wydaje, że jest troszkę głośniej niż taka teraz średnia, można powiedzieć. A ja też jestem uczulony na tym punkcie akurat. Także wygłuszałem tam Priusa. A właściwie nie spytałem Cię, jakie tu są tryby jazdy, bo pewnie też są jakiś sport, tak? Jakieś eko czy coś takiego? Tak, są 3 tryby predefiniowane. To jest tryb ekonomiczny, komfortowy i sportowy.
z możliwością także jeszcze sobie indywidualizacji, czyli tryb indywidualny. Tryb indywidualny pewnie miałby sens, gdyby ten model był, bo ten konkretny egzemplarz nie jest, ale gdyby był wyposażony w to w zawieszenie adaptacyjne, to wtedy rzeczywiście można to odczuć. Tutaj mi się wydaje, że nie za bardzo. A jakaś regulacja rekuperacji, coś takiego tu jest, czy jest jakiś standard i tyle? Nie ma trybu jazdy wyłącznie przy użyciu pedału przyspieszenia, czyli coś, co jest właściwie w lifie, że można użyć tylko jednego pedału do poruszania się. Natomiast ten samochód ma coś zupełnie innego, bardzo fajnego. On ma tą rekuperację adaptacyjną, do czego się trzeba przyzwyczaić i o tym już zapomniałem, ale na początku trochę dziwnie mi się prowadziło ten samochód, bo mając włączoną tą funkcję, samochód wykorzystuje radar do tego, aby po prostu wykorzystywać rekuperację, jeżeli poprzedzający nasz samochód też spowalnia. I to działa bardzo dobrze i znacznie skuteczniej niż tryb rekuperacji taki ręczny, który byśmy sobie ustawili w B. Czyli taka autorekuperacja, tak? Coś Dlatego nigdy nie korzystam z trybu jazdy B. Korzystam z tego, co Volkswagen opracował i choć wymaga to przyzwyczajenia, uważam, że jest genialne. To dziękuję Ci bardzo za pokazanie tego samochodu. Bardzo była to interesująca wiedza. A teraz krótkie podsumowanie. Volkswagen ID.3 to fajny i zgrabny kompakt, estetycznie wykończony. W środku zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach jest sporo miejsca. Tak samo przestrzeń ładunkowa. Bagażnik wydaje się większy niż te deklarowane 385 litrów. Może z uwagi na kształt taki bardziej sześcienny, foremny. Minus jak dla mnie to trochę słabo wygłuszony. Zawieszenie wydaje się być twarde, tak samo siedzenia, ale siedzenia mimo to są wygodne. Ale to takie moje subiektywne wrażenia. Jedni wolą twardsze zawieszenia, inni miększe. Cena, słabsze wersje wyposażenia to jeszcze ok, ale już taki wariant GTX, no to ja już bym wolał chyba za tą cenę najwyższą wersję Tesli 3 Performance 4x4. I to wszystko na dziś. Zostaw komentarz, łapka w górę i cześć.